Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Wąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na ciasto, które króluje na polskich stołach niezależnie od pory roku. Przygotujemy równy jak stół, lekko cytrynowy pieczony sernik, który skąpiemy w przepysznym malinowym sosie. Idealny przepis na zbliżający się wielkimi krokami sezon na maliny. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie serniki wolicie. Czy takie lekkie i puszyste, czy raczej solidne i ciężkie. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego sernika zaczynam od przełożenia kilograma twarogu z wiaderka do dużej miski. Ser rozgniatam za pomocą silikonowej szpatułki do uzyskania gładkiej konsystencji. Jeśli nie macie pod ręką twarogu z wiaderka, możecie użyć dwukrotnie zmielonego, pełnotłustego białego sera. Sprawdzi się równie dobrze. Po doprowadzeniu twarogu do kremowej konsystencji dodaję do niego 150 g rozpuszczonego i wystudzonego masła, świeżo wyciśnięty sok z 2 dużych cytryn oraz świeżo startą skórkę z 2 cytryn. Zawartość naczynia krótko mieszam za pomocą rózgi tylko do połączenia składników. Kiedy to nastąpi, zaczynam dodawać do masy serowej jajka. 8 dużych jajek dodaję pojedynczo i za każdym razem delikatnie mieszam je z masą serową tylko do momentu, aż przestanę widzieć jakiekolwiek ślady jajka. Cały proces przeprowadzam w taki sposób, żeby nie napowietrzyć zbytnio masy. Im mniej powietrza wtłoczycie teraz do ciasta, tym mniej wyrośnie w trakcie pieczenia. W ten sposób zwiększycie swoje szanse na to, że sernik nie pęknie. Z drugiej strony trzeba liczyć się z tym, że samo ciasto pozostanie zwarte i będzie raczej po stronie tych solidniejszych serników. Po dodaniu wszystkich jajek do masy serowej dodaję 80 g skrobi ziemniaczanej, którą możecie podmienić na 2 budynie śmietankowe bez cukru. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do chwili, aż przestanę widzieć skrobię. Następnie dodaję do ciasta 160 g cukru pudru i 2 łyżki kaszy manny. Taka ilość cukru jest dla mnie odpowiednia i daje mi ciasto, które jest mocno orzeźwiające, ale jeśli lubicie słodsze serniki, nie krępujcie się i dodajcie go więcej. Po połączeniu składników dodaję 300 g świeżych malin, które delikatnie rozprowadzam w cieście za pomocą silikonowej szpatułki. Warto zrobić to ostrożnie, żeby nie uszkodzić owoców. Będą się lepiej prezentować po rozkrojeniu gotowego sernika. Tak przygotowane ciasto trafia do tortownicy o średnicy 23 cm. Jej dno wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki natłuściłem i obsypałem kaszą manną. Ciasto rozprowadzam po całej powierzchni formy i wyrównuję jego wierzch za pomocą silikonowej szpatułki. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 60 minut. Ciasto w trakcie pieczenia prawdopodobnie delikatnie wyrośnie, ale nie na tyle, żeby popękało. Wszystko dzięki temu, że masa nie była specjalnie napowietrzana przez osobne ubijanie białek. Podczas gdy sernik się piecze, możemy przygotować malinowy sos. Do średniej wielkości rondelka wkładam 325 g świeżych malin i 70 g drobnego białego cukru, ale jego ilość będzie zależeć od tego, jak słodkie są Wasze maliny. Zawartość naczynia gotuję przez kilka minut na średnim ogniu, aż owoce się rozpadną, a cukier rozpuści. Oczywiście w trakcie gotowania nie przerywam mieszania, żeby uniknąć przypalenia cukru i owoców. Tak przygotowane maliny ściągam z ognia i przeciskam je przez drobne sitko, żeby pozbyć się pestek. Dzięki temu uzyskam gładki sos, który będzie się pięknie prezentował na kawałku gotowego ciasta. Na tym etapie sos jest jeszcze zbyt rzadki, więc po pozbyciu się wszystkich pestek ponownie przelewam go do rondelka i gotuję przez kolejne kilka minut, aż wyraźnie zgęstnieje i zredukuje się mniej więcej o połowę. Sam sos malinowy możecie przygotować z mrożonych malin, ale miejcie też pod ręką odrobinę świeżych. Kiedy sos jest już gęsty i nabrał konsystencji syropu, zdejmuję go z ognia, przelewam do średniej wielkości miski i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Po 60 minutach sernik powinien być już gotowy.
Wtedy wyłączam piekarnik, uchylam w nim drzwiczki i studzę w ten sposób ciasto przez około godzinę lub dwie, aż się zestali. Następnie wyjmuję ciasto z piekarnika i studzę na blacie do temperatury pokojowej, po czym wkładam je do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej całą noc. Następnego dnia przed podaniem ciasta kończę jeszcze sos malinowy. Do wystudzonego syropu malinowego dodaję 175 g świeżych malin. Zawartość naczynia delikatnie mieszam, żeby owoce całkowicie pokryły się syropem. Jeśli wystudzony syrop będzie za gęsty, możecie go delikatnie rozcieńczyć wodą lub sokiem z cytryny. Na tym etapie pozostaje mi już tylko wyjąć sernik z blaszki i kroić w kawałki. Ciasto możecie polać sosem od razu lub osobno dekorować nim każdy wykrojony kawałek. To już zależy tylko od Was, ja wybieram drugą opcję. Sami widzieliście, że taki serniczek jest bardzo prosty w przygotowaniu i nie wymaga nawet miksera. Wszystko można zrobić za pomocą rózgi i silikonowej szpatułki lub drewnianej łyżki. W smaku ciasto jest delikatnie cytrynowe i orzeźwiające, a słodycz sosu malinowego świetnie pasuje do cytrusowych nut. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!